Niewielu wie, że Astolfo jest wzorowany na postaci wywodzącej się z Mother of France, czyli cyklu powieści o Karolu Wielkim i jego rycerzach. Pierwszą dużą rolę odegrał w XIV-wiecznym poemacie La Prise de Pampelune. Później stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci renesansowych romansów rycerskich, pojawiając się chociażby w Morgante, Orlando Innamorato i przede wszystkim w Orlando Furioso. W opowieściach tych Astolfo jest synem Ottona, króla Anglii, potomka Karola Młota oraz kuzynem Ronalda i Rinalda. Należy do 12 paladynów Karola Wielkiego, jednak w przeciwieństwie do pozostałych nie cechuje go siła, lecz to, że jest najprzystojniejszy, wiecznie optymistyczny i lekkomyślny. Często opisywany jest jako kobieciarz, który nierzadko pakuje się w kłopoty. Wydaje się być najsłabszym z całej 12, jednak nadrabia to sprytem, szczęściem i magicznymi artefaktami zdobytymi w trakcie swoich podróży. Jego przygody zaczynają się od tego, że zostaje zamieniony w krzew przez czarownicę Alcinę, która uwodziła rycerzy, a gdy się je znudzili, to zamieniała ich w zwierzęta, rośliny i kamienie. Akurat przelatywał tam na swoim hipogryfie kolejny z 12 paladynów, Ruggiero. Zatrzymali się, aby nakarmić hipogryfa i w tym momencie przemówił do nich krzew. Ruggiero postanowił uratować Astolfo, podczas gdy ten uważał to za zbyt ryzykowne. Ostatecznie obaj skończyli uwięzieni, a następnie uratowani przez czarodziejkę Melisę. W trakcie swoich podróży Astolfo zdobył sporo magicznych przedmiotów, które stały się wzorem dla jego Nobel Fantazmów Fate. W jego posiadaniu były złota włócznia, potrafiąca zrzucić przeciwnika przy najmniejszym zetknięciu, magiczna księga Logisili, która była w stanie złamać każdą iluzję i każde zaklęcie, a także róg, którego dźwięk był tak przerażający, że każdy przeciwnik ucieka w panice. Miał też konia Rabikano, który żywi się powietrzem, nie zostawia śladów i potrafi biec szybciej niż wystrzelona strzała. W ciągu swojego życia Astolfo miał wiele okazji, podczas których mógł popisać się swoim sprytem. Jedną z jego lepszych historii była walka z gigantem Caligorante. Potwór ten używał sieci Hephaestosa, aby złapać swoje ofiary, a następnie je zjadać. Astolfo postanowił go wystraszyć, dmuchając swój róg, co wystraszył potwora, który wpadł we własną sieć. Po swoim zwycięstwie Astolfo zmusił giganta do noszenia swojego bagażu i paradowali tak od miasta do miasta. Drugim przykładem użycia sprytu przez Astolfo jest walka z Orillo, złodziejem obdarzonym niesamowitą regeneracją, tak potężną, że nie dało się go zabić.